Przyszła wiosna, więc wybrałem się na wyprzedaż garażową. Czy coś tu znajdę dzisiaj? No to zapraszam Was na odcinek. Patrzymy, co ludzie wynoszą z domów. Książki, gazety. Nie zdążyłem się dobrze przyjrzeć, już jest... Uważaj. Pan mnie wyprzedził, już przegląda płyty winylowe. Spokojnie. Nie tylko, Jest coś ciekawego? nie tylko ten druk mi zainteresował. Tak? Co tam jest? Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk. Ten drugiego odkłada, proszę. Nie, ja nie chcę drupiego. A niech pan tam podrzuci. Dobra. VHS-y jakieś zbieram. Są, proszę zobaczyć. Są jakieś VHS-y. Właśnie. O, Terminator jest, ale to ktoś sobie zrobił samokładkę. Niech pan przegląda. No pewnie, śmiało. Po ile to są? Nie wiem, bo to nie, ja nie handluję. To ile? dycha. A to coś w środku innego. To coś w środku innego jest. O kurczę. Teraz szukać wiatru w polu. You only life twice. Bond tu jest, jakiś na plakacie. Jak pan wędkuje, proszę bardzo. Jeszcze nie. Dobra, niech pan szuka. No to może być w innej okładce? Ale ludzi kurcz dzisiaj. Bajki na symilach niemieckich. To kolejne VHS. Jakaś nostalgia na te VHS. Ktoś miał niezłą kolekcję puzli. Kolejne kasety. DVD pełno. Potem zapomnimy to przyjść, albo wszystko wydamy to do wody. To jest sztos na kasetach, patrzcie. Komendy policji. Tester banknotów, ale cuda dzisiaj są naprawdę. To nie jest, to jest CD. Zobaczcie, Bo ja tutaj na przykład coś dla panów Technicsa. to nie ma utworów, który tu jest napis na DVD. Zegarek z radiem. Nie pamiętam. No, to jak masz film, że włączasz film jednego, ale nie pokażę ci, jak włożę film Facebooku, nie pokażę ci, to masz na płycie. Okradłeś telewizję, że masz tyle tego? Tak. Wytykamy. O kurczę, ale CD-ków. Zobacz.
Kasety. Możesz sobie sprawdzić. Pomarańca 4000, to jest 4000. Płytki, Baim, Kleks. Piotruś, a mów do moich widzów. A, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Piwol, Piowol. Piowol, ja się zawsze mylę, zaraz w łeb dostanę, słuchajcie. No nie no, co mnie wszyscy z piwem kojarzycie, no? Może o ten brzuszek, wiesz, po To zimie, jest puchlizna głodowa. tak? No, widziałeś, dzieci w Afryce mają takie brzuchy, bo nic nie jedzą. A, i dlatego ty też jesteś na diecie. No. Zaraz idę do ciebie. Dobra, nagrywaj. Nagrywam, nie patrzyłem co tu jest w ogóle, wiesz? To jest moje ulubione kartonowe królestwo u Sebastiana, bo on ma bardzo dużo fajnych książek, często z córką. Właśnie tutaj książki znajdujemy, ale też ma zawsze duży wybór płyt kompaktowych. No i filmów bardzo dużo. O, zobaczcie. Dał mi 6 na szczęście. Bo on wierzy, że 6 to szczęśliwa liczba, a nie 7. Zobaczcie, ile ma Sebastian. No po prostu kopalnia DVD, CD-ków, Królol, po niemiecku chyba. Jakby ktoś zbierał Blu-raye, to zobaczcie. Cały karton Blu-ray. Nawet Predator 3. Kurczę. Sztos. Idę do Piotka na stoisko, na komiksy. O, koszuleczkę ma Rainbow. Nie ma właściciela, promocja, wszystko minus 90%. Już się znalazł właściciel. To krótka promocja była, parę sekund. Komu się udało, to ma minus Tu jest 90%. Radziu koszulka dla ciebie, bardzo dobra. To nie mój rozmiar. No, ale to ja ci załatwię twój rozmiar. No dobrze. O, gazetki z komiksami też masz. Wszystko jest. Wszystko jest, o, i kasety, i CD-ki, wszystko. Idę, Piotruś, dalej. No dobra, no. Chcę Janka jeszcze odwiedzić. Ale byłem. Ja go tylko widziałem, jak tutaj się rozpakowywał gdzieś, wjeżdżał. I gang tam winylowy stworzyli obok siebie. No, no to idę na ten gang winylowy. Idę, Piotruś, na ten gang winylowy. Jakbyście szukali starych Batmanów, Supermanów, No, to do Piotka. Piaseczno i Wólka. Piaseczno i Wólka. Sobota i niedziela. Sobota i niedziela, tak. Od Pod rana. warunkiem, że nie pada. Pod warunkiem, że nie pada i od rana. No. Słuchajcie, z wrażenia, aż mi się czapka przekrzywiła, bo pan mi powiedział, że jakieś tam płyty wyciągnąłem z piwnicy. I Wiktor, po ile podychu to poszło? Za płytę 3 dychy. 3 dychy, ale on mi zrobił za wszystko 120 zł, a wziąłem tego więcej. Pokażę wam całość w odcinku, ale pierwsza rzecz, uwaga, wyprzedaż garażowa, tego się nie spodziewałem. Joanna Kulik, maxi single, Yes Sir, I Can Boogie, wydany przez Reserve. Absolutny sztos, uważam. Nigdzie praktycznie tej płyty wcześniej nie widziałem. Jak ją gdzieś widziałem do sprzedania, no to była poza mój budżet. A teraz na wyprzedaży garażowej pan to przyniósł z piwnicy. Więc oglądajcie do końca, bo naprawdę jeszcze kilka fajnych tytułów tam wyjąłem i będziecie zdziwieni. Poszedłem dalej szukać. Kamerka Sony. Ma pan coś z płyt winylowych? Jakąś muzykę? Nie? Nie, tylko jedna jest pod tam, ktoś położył pod płytką. A, tutaj widzę. No ale to nie. Dziękuję. Proszę bardzo. No nic, idziemy dalej. Bardzo dużo dzisiaj filmów na DVD, książek. Generalnie. Torba, a w torbie DVD. Zobaczymy, co jest. No dobra. W całości może coś się weźmie, obejrzy w domu. Gazetówek dużo. O, alternatywy. A w tle piękne polskie jabłka.
3 zł kilo. No ja wiem. Dzisiaj jest w ogóle jakaś plaga VHS-u, wiesz? Gdzie nie idziemy, to jest pełno VHS-u. Pewny? No, dzisiaj, no. A, to nie dodam. Ale specjalnie tu do pana wróciłem, bo on ma, zobaczcie, telewizor Unitry, który był tylko dla dziennikarzy komunistycznych. Na bagażniku. A za ile ma? A, telewizor? No, A on do naprawy, 100. to jak za darmo. No tak, to składać. Czarek, ja dzisiaj dzwonię do ciebie, zanim odcinek wyemituję. Może byś chciał do muzeum. Ale kolor. Ale zobaczcie. Kurczę. Potem moją minę się. Widzę, że Mariusz już się wystawił. Też ma Mariusz kaset. Od groma i jeszcze trochę. Nawet jest biały miś. Mogę zobaczyć twoje trofea? Tak, zaraz ci Mariuszu pokażę. Bardzo chętnie. A gdzie masz winyle dzisiaj? Tam, ale to A takie tam. resztki mam, wiesz? A, resztki masz? To nie Tak. nagrywać? Nagrywać. Wiesz, No bardzo przecież- proszę, bardzo proszę. Tak? No. Dobra, zobaczcie. Dobre ceny też ma. Nie mam ręki, bo mam już towar kupiony, żeby wam przeglądać, ale zapytam o Fleetwood Maca Rumors, bo moja córka się napaliła. Nie masz. Jak będziesz miał, proszę mi odłożyć. Dobra, pewnie, oczywiście. Wiosna w pełni, więc w moich okolicach bardzo często pojawiają się na social mediach informacje czy na lokalnych portalach o lokalnych właśnie wyprzedażach garażowych, które jak mam tylko czas, no to z przyjemnością odwiedzam. Trochę z tymi wyprzedażami garażowymi to jest jak ze zdrabkami. Albo coś się wygra, no albo kupon do śmietnika. Więc podobnie jest w tym przypadku. Często jeżdżę i albo coś mi się uda zdobyć ciekawego, albo jest to jedna pojedyncza rzecz, ale zazwyczaj ostatnio było tak, że wszystkie wyprzedaże garażowe, które gdzieś tu w moich okolicach odwiedzałem, no, były takie, że było dużo fajnego towaru, ale nie dla mnie, czyli nie było nic z płyt winylowych, a tym razem udało mi się zdobyć coś ciekawego. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje, więc za chwilę już przechodzę do prezentowania tych moich zdobyczy. Tą płytę już widzieliście w trakcie relacji z tej wyprzedaży garażowej. No to jest strzał, naprawdę. 2018 rok i on na kulik. Promo. Wydanie nie na sprzedaż, no tutaj marka jeszcze Reserve, która, jak chyba dobrze pamiętam, była zaangażowana w to wydawnictwo. No i uwaga, no to podobno leżało w piwnicy, więc nie wiem, jakie tam skarby jeszcze się w tej piwnicy znajdują. Coś z tej piwnicy jeszcze Wam pokażę na końcu odcinka, ale na razie jestem naprawdę zaskoczony, że ten maxi singiel po prostu trafił mi się, bo jak sprawdzałem na Discogsie, no to nie ma go, po prostu go nie ma. Nie wiem nawet, jaka może być jego cena, jaka wartość kolekcjonerska. Jak ktoś wie, albo ktoś widział go gdzieś na jakimś portalu, no to dajcie znać w komentarzu. Stan po prostu idealny. Ktoś otworzył, pewnie raz zagrał, albo nawet nie. No i schował do piwnicy. Tutaj jest też właśnie informacja z tyłu. For promotion, use only, not for sale, czyli egzemplarz promocyjny, nie na sprzedaż. No to absolutny sztos, żeby znaleźć to na wyprzedaży garażowej. No ale właśnie, to jest jak z tymi zdrabkami. Można się stać w moment milionerem, albo drapać i nic nie będzie. Teraz przejdę do singli i do epek, które kupiłem na tej wyprzedaży garażowej. O tyle są ciekawe, że ja ich wcześniej nie widziałem. Być może ktoś z Was, z widzów, posiada je w swojej kolekcji albo będzie miał więcej do powiedzenia na ich temat niż moja wiedza. Tutaj pierwsza rzecz to jest taka epka, maxi singiel, chyba epka można tak nazwać, okolicznościowa. Widzimy tutaj Pollamp, WIS, Unitre logo, więc ten WIS to w ogóle FWP, to jest Fundusz Wczasów Pracowniczych, więc nie wiem, czy to była płyta na wakacje, na wczasy wydawana. Nie wiem, czy ona miała tutaj jakiś dodatkową jeszcze element koperty, ale jest tak równo przycięte, że chyba nie.
A na tej płycie znajduje się co? Etiuda Chopina, Warszawianka, Jest Warszawa, Trubadurów, Zamek nad Wisłą Adama Zwierza. No i płytka sama w sobie, ten singielek, o, wygląda tak, czerwona naklejka, label Muzy. Ot taka ciekawostka. Wiem, że są osoby, które pasjonują się właśnie takimi okolicznościowymi wydawnictwami. Ja do nich nie należę, ale jak zobaczyłem, no to stwierdziłem, że czemu nie tym razem. Druga taka okolicznościówka to jest LOT, Polskie Linie Lotnicze. Tutaj jest akurat wykonawcami są Warsaw Quartet. Środek też jest ciekawy, moi drodzy, ponieważ fajny taki szaro-srebrny, można powiedzieć, label, naklejka Pronitu, no i logo oczywiście widoczne tutaj Polskich Linii Lotniczych. To są, podejrzewam, jakieś lata 70. Co do tej poprzedniej epki, to myślę, że też to są gdzieś jakieś lata 70. Może trochę później, ale to mi się wydaje takie 70, 80. Fajna okładka laminowana i oczywiście 45 obrotów. Co dalej? Uwaga, no tutaj coś takiego niebywałego, bo z okładką. Siostry Panas i zespół Tajfuny, epka, 66 rok. Stan po prostu idealny tej epki. No i też zachowana oryginalna okładka, tak? No to jest dość ważne, bo zazwyczaj te płyty, które mają, no ta płyta ma 60 lat, ta epka, no więc albo komuś gdzieś się zagubiła okładka, albo została zniszczona, albo płyta jest w agonalnym stanie, a tutaj wszystko perfekcyjne. Kolejna epka, 65 rok i zespół Tajfuny. No niesamowite, też zachowana z okładką. Stan świetny, naprawdę. Więc zaskakujące znalezisko, uważam. Pewnie pojawią się komentarze, że nic dla mnie, syf, śmietnik. Moi drodzy, no to jest kawał polskiej historii muzyki rozrywkowej. Więc trudno, żeby to gdzieś leżało w trawie albo zostało gdzieś wyrzucone na śmietnik. Ja na pewno z tego skorzystam pewnie w audycji w Bemowie, bo mam taki zamiar właśnie pograć kilka audycji w najbliższym czasie właśnie z epek, z takich singli, bo tu są fajne też zespoły, fajne utwory, które się na dużych płytach nie ukazały bardzo często, więc przypominam, każdy wtorek, 16-18, Radio Bemowo, słyszymy się, a dla tych bardziej widzów, którzy lubią internetowe zabawki, no to przypominam, że też jest aplikacja Bemowa Radia do pobrania ze sklepu Google na Androida na razie, więc pobierajcie i cieszcie się muzyką Radia Bemowo. Kolejna rzecz to, moi drodzy, dalej te epki będą. To są Polanie, 67 rok. To jest zachowana oryginalna okładka. No i z tamtej płyty idealny po prostu. Po 60 lat praktycznie przeleżały te płyty niegrane. No w ogóle jakby to dopiero wyszło ze sklepu. No stan, rewelacja. Co dalej mamy? No tutaj też wśród tych singli epek byli Trubadurzy z 70 roku epka. No i powiem Wam szczerze, że tak średnio byłem zainteresowany, bo przebierałem wśród tych singli i epek właśnie coś ciekawego szukałem, no i też coś trafili Trubadurzy i tak sobie pomyślałem, nie no bez sensu, Trubadurów to ja nie chcę za bardzo, ale kurczę, gdzieś mnie intuicja mi podpowiedziała, spójrz do środka. No i teraz, patrzcie. Kolorowy Pronit z 70 roku, no to jest naprawdę rzadki okaz. Fantastyczna sprawa, więc czasami intuicja nie zawodzi. No i ostatnia rzecz z tych epek to, moi drodzy, oj matko, spadła mi tu nisko. Bardzo rzadka rzecz. Zespół ABC i Andrzej Korzyński.
To jest epka z muzyki do filmu Polowanie na muchy Andrzeja Wajdy. I to jest, moi drodzy, 69 rok, jak się nie mylę. Więc no, też coś niebywałego. Ja już wcześniej miałem z filmu Barei jakąś epkę. Tym bardziej, że za bardzo soundtracków to nie wychodziło w PRL-u. Ta jest akurat do umycia. Jeszcze za tą się nie zabrałem. W ogóle za te single się jeszcze nie zabrałem. Tamte były naprawdę w dobrym stanie, takim, że czyste. A ten jakiś taki brudniejszy jest, ale nie ma rys. To jest najważniejsze. Zachowana, oryginalna okładka. Więc tylko się cieszyć. No i teraz, moi drodzy, przypominam oczywiście o tej stałej regułce. Dzwoneczek, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Co Wam mogę powiedzieć? Za chwilę Wam pokażę jeszcze kolejne płyty, które udało mi się na tej wyprzedaży garażowej zdobyć. Większość z Was wie doskonale, że bardzo lubię na płytach winylowych muzykę filmową. Zbieram soundtracki, więc tym bardziej duże moje zaskoczenie było przy płytach, które za chwilę Wam pokażę, ponieważ... Ale to o tym za chwilę. Moi drodzy, znalazłem dwie płyty polskiego kompozytora muzyki filmowej, Mikołaja Stroińskiego, ale są to dwie płyty z muzyką do gry Sniper 3. Ja powiem szczerze, nigdy się jakoś tam za bardzo nie interesowałem grami, nigdy mnie nie kręciły gry, więc tym bardziej nie zwracałem uwagi na soundtracki z gier. No tutaj trafiła się okazja, nie będę Wam nawet wspominał, za ile to kupiłem, bo byście nie uwierzyli. Sam pan kompozytor Mikołaj Stroiński, no to jest Polak, jak wspominałem, i Polak tworzący w USA. On też robił muzykę do różnych polskich produkcji, ale przede wszystkim obecnie pracuje dla amerykańskiego rynku, chociażby dla takich dużych marek jak Netflix, Discovery, CBS, NBC czy HBO. No i przede wszystkim to są produkcje telewizyjne, także w Stanach. Ale uwaga, jak zacząłem się zgłębiać trochę i czytać sobie o tym panu, to się okazało, że on robił na przykład muzykę do Wiedźmina, do gry, do Diablo czy Age of Empires. No, tak jak wspominałem, gry to nie jest mój jakiś dobry konik. To są obydwa, moi drodzy, albumy, dwie płyty, są z 2017 roku i są to, uwaga, albumy promocyjne. Nie wiem, czy one trafiły normalnie do sprzedaży, czy nie. To jest informacja, którą zasiągnąłem z Discogsa i jak szukałem czegoś na temat tych płyt, właśnie zobaczyłem na Discogsie taką informację, że to są albumy promocyjne. Tym bardziej było moje zaskoczenie. A jak zobaczyłem ceny tych płyt, to już w ogóle totalnie się zaskoczyłem, ponieważ nie wiedziałem, że tak ten kompozytor jest ceniony na rynku. No, trzeba się dokształcić, ewidentnie, bo nie wszystko się wie. Jak to wygląda w środku? No, w środku to wygląda tak. Pierwsza płyta wygląda tak. One jeszcze są nie pomyte, jakieś pyłki kurzu mają. Czarne krążki. Jeszcze nie były słuchane. Jestem ciekaw, jaka to jest ta muzyka ilustracyjna do gier, do tej gry Sniper. I druga płyta wygląda, moi drodzy, tak. Ciężkie są te płyty, mam wrażenie, że to są takie 180 gramówki, bo one są dość takie w ręce ciężkie. Więc całe życie człowiek się uczy. Ja uważam, że ten wyjazd chociażby z racji trafienia Joanny Kulik, czy tych kilku maxi singli, epek, które Wam pokazałem, no i żeby coś takiego trafić jeszcze na wyprzedaży garażowej, gdzie ludzie z domu wynoszą niepotrzebne rzeczy, no to naprawdę uważam, że mega dobry wyjazd. Zresztą dajcie znać też w komentarzach, co sądzicie o zakupach z dzisiejszego odcinka. Wyprzedaże garażowe też się charakteryzują tym, że tamte produkty naprawdę można kupić za przysłowiowe 5-10 zł.
praktycznie tak jak w tym przypadku. Więc okazje naprawdę tam się zdarzają, no ale trzeba regularnie pewnie jeździć, być cierpliwym i szukać. Ja myślę, że w tym sezonie chyba coraz częściej będę jeździł właśnie na tego typu evenciki w okolicach, bo no tutaj to, co dzisiaj Wam pokazałem, mocno mnie zainspirowało do tego typu ruchów. Ale to jeszcze nie koniec. Na sam koniec niespodzianka, którą otrzymałem od widza. Kilka dni temu dostałem wiadomość mailową od jednego z widzów, od pana Roberta, którego serdecznie pozdrawiam, że chce mi wysłać płytę. No i za chwilę Wam pokażę tę płytę. Oczywiście dostałem od pana Roberta piękny list. Bardzo dziękuję. Myślę, że go sobie na pamiątkę oprawię, bo tak miłych słów, które pan tutaj nakreślił, to naprawdę aż się łezka mi wokół zakręciła. Więc cieszę się bardzo z tej formy, bo no naprawdę szapoba. Moi drodzy, to liścik odłożę, chętnie go sobie oprawię na pamiątkę. No i tak, pan Robert był współproducentem, czy producentem, jak dobrze pamiętam, koncertu Władka Komendarka na Uniwersytecie, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na 80-lecie. To jest chyba, jak się nie mylę, podwójny album, bo ciężki. Więc to jest zapis koncertu. Ja jeszcze, jak widzicie, go nie otworzyłem. Myślę, że go otworzę. Ale kilka dni temu też rozmawiałem z Władkiem i Władek pytał mi się, czy dostałem tą płytę, więc chyba, panie Robercie, coś tutaj było wspólnie działane z Władkiem, bo Władek do mnie zadzwonił, czy dostałem płytę. Potwierdziłem, że dostałem. Również Władkowi, tak jak panu teraz, serdecznie dziękuję za pamięć. Z Władkiem się umówiłem nawet w tym tygodniu na jakąś kawkę, więc może coś jeszcze razem nagramy. Jeszcze raz, panie Robercie, bardzo dziękuję. A Was zachęcam też do poszukania tego płyty, bo jak lubicie twórczość Władka Komendarka, no to myślę, że tą pozycję też powinniście mieć w swojej kolekcji. No i co, moi drodzy, widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie. Tymczasem cześć.